Dzisiaj spróbujemy rozpalić ognisko syberyjskie, tak zwaną nodię. Jak widzicie, znajdujemy się w terenie, gdzie jest bardzo dużo wiatrołomów. Myślę, że któreś z tych powalonych kłód nada się na nasze ognisko. Żeby nasza nodia się dobrze rozpaliła, drewno musi być przede wszystkim suche. Kilka uderzeń siekierą pozwoli sprawdzić, czy mamy do czynienia z suchym drewnem. Dziś jest bardzo mokro. Ale widać, że to drewno tutaj jest suche pod tą pierwszą warstwą. Jeśli chcemy upewnić się, że drewno jest suche, dobrze jest przyłożyć do takiego odsłoniętego kawałka na przykład policzek albo usta. Jeśli to drewno bardzo szybko ogrzeje się do temperatury naszego ciała, to znaczy jest suche. Jeśli pozostanie zimne po kilku sekundach czy kilkunastu sekundach, to znaczy, że jest mokre. Tak, ta kłoda wydaje się być wystarczająco sucha. Więc teraz wyznaczę sobie dwa odcinki i odrąbię potrzebne kawałki drewna. Oczywiście do takiego zadania przydałaby się pełnowymiarowa siekiera, ale jak się nie ma, co się lubi, to wiadomo. W miarę możliwości dobrze zachować te suche odłamki, pomogą nam one potem rozpalić nasze ognisko. Jedna kłoda już jest odrąbana, teraz musimy odrąbać jeszcze drugą taką samą. Najcięższa praca już za nami. Teraz ociosam jedną kłodę tak, żeby tutaj stworzyć płaską powierzchnię, która ułatwi rozpalenie ognia na tej kłodzie. Drugą zostawię tak, jak jest. Przygotowałem już płaską powierzchnię na tej kłodzie. Po rozpaleniu ognia będę tutaj kładł żar, korę brzozy, te suche kawałki drewna. A teraz jeszcze zaklinuję tą kłodę tutaj kołkami. Przymierzę tą drugą kłodę tak, żeby mi to w miarę stabilnie się trzymało. Jak widzicie, ta ociosana część kłody jest ociosana tak dosyć niechlujnie, nierówno. No i o to chodzi, dlatego że im więcej będziemy mieli takich wystających drzask czy nierówności, tym szybciej ta kłoda powinna się rozpalić. Kołki wykonane są ze świeżego drewna po to, żeby się nie przepaliły. Mam tu sporo ściętych brzózek. Teraz zbiorę najwięcej jak się da kory i powoli będziemy rozpalać ogień. Korzystam też z te gałęzie. Idealny materiał do rozpalenia ognia w takich warunkach. Są ponad ziemią i skierowane pionowo.
Zebrałem trochę materiału. Mam trochę kory brzozy, suche gałęzie świerkowe. Teraz rozpalę małe ognisko obok, gdzieś tutaj w pobliżu, i jak uzyskam chociaż trochę żaru, to zacznę go stopniowo przenosić na nodię. Mógłbym próbować rozpalić bezpośrednio, ale obawiam się, że przy tej wilgotności i przy tym, jak wszystko tu jest dosyć wilgotne, to mogłoby się to nie udać, dlatego wolę bezpiecznie rozpalić mały ogień i potem już dokładać żar bezpośrednio na kłodę. Trochę nam się zmieniły warunki pogodowe, ale co zrobić? Widzicie, ogień rozpaliłem dosyć blisko nodi, żeby po prostu łatwo było przenosić żar. Tak, ogień się powoli rozpala. Zaczyna padać delikatny śnieg. Zastanawiam się, czy rozkładać tarpa, czy nie. Ale chyba jeszcze chwilę się wstrzymam. Tak, ogień płonie, ja powoli zacznę układać materiały na nodię, na które potem będę kładł żar. Powoli zacznę przenosić płonące drewno na nodię. Mam nadzieję, że się w końcu rozpali. Rozpalanie nodi idzie dosyć opornie. Musiałem położyć kłodę szybciej niż chciałem. Chciałem najpierw dobrze rozpalić tą dolną kłodę. Natomiast co chwilę zrywa się tak silny wiatr, że w zasadzie bez docisku, który tworzy ta górna kłoda, nie byłem w stanie w żaden sposób utrzymać tego materiału, który miałby się palić na tej dolnej kłodzie. No ale zobaczymy, walczymy dalej. Tak, trochę walczę z czasem w tej chwili, bo w kilku miejscach nodia się już fajnie rozpaliła, natomiast są miejsca, w których nie pali się praktycznie w ogóle, a to bardzo niedobrze, bo w tych miejscach mogą powstać takie punkty, w których kłody się zaczną wieszać, to znaczy przestaną opadać i nodia po prostu zgaśnie. Dlatego muszę jak najszybciej rozpalić te miejsca, gdzie nie ma jeszcze żaru. Powoli nam się to rozpala, tak jak powinno się rozpalić. Są jeszcze dwa problemy. Tak jak podejrzewałem, miejsca, które rozpaliły się jako pierwsze, zdążyły zgasnąć w czasie, kiedy starałem się rozpalić resztę. No i najważniejsze, nie są dobrze rozpalone końcówki. Jak końcówki nie będą dobrze rozpalone, to kłody wypalą się w środku i zawisną na końcówkach. Jest nadzieja, że nodia się rozpali, tak jak powinna. Wiatr mi dzisiaj trochę pomaga. W początku mi przeszkadzał, a teraz mi pomaga. Pokażę wam, jak wygląda nodia z drugiej strony. Widzicie, że ładnie się żarzy praktycznie na całej długości. Trochę jeszcze nad tymi końcówkami trzeba popracować. Jakie wnioski? Na pewno
pewno jest to dobra opcja, jeśli mamy po pierwsze dużą siekierę. Taka 600, jaką ja dzisiaj pracowałem, jest troszkę za mała, przede wszystkim ma za krótki trzonek, bo to tak naprawdę decyduje o tym, jaką siłę możemy przyłożyć. Nawet taka 600, ale z dłuższym trzonkiem byłaby już ok, bo to była najcięższa praca do wykonania. Druga sprawa, drewno musi być suche, nieważne jakiego gatunku, ale musi być suche. Ja w tej chwili rozpaliłem nodię ze świerku, nie jest to najlepszy wybór, bo świerk po prostu strzela iskrami, ale mam tutaj świerku pod dostatkiem, także po prostu nie kombinowałem. Ja mówię, możemy wykorzystać każdy gatunek. Jeśli chcemy spać przy nodii, no to na pewno warto wybrać gatunek, który nie będzie nam tak mocno strzelał. No i musimy pamiętać, że nie możemy spać dalej niż w odległości metra od naszego ogniska. Taki dobry krok to jest maksymalna odległość, gdzie to ognisko nas będzie grzało. Tutaj, gdzie siedzę, jest mi bardzo ciepło w plecy. No i największą zaletą jest to, że ta nodia powinna płonąć dobre 8-10 godzin bez żadnego nadzoru. Można wbić jeszcze dwa kołki zabezpieczające tą górną belkę przed zsunięciem się w tą stronę. Ja co prawda ustawiłem to tak, że ta belka jest pod delikatnym kątem w tamtą stronę, więc jakbym się chciał tutaj położyć, to nie powinno się na mnie zsunąć, ale gdybym tu nocował, to na pewno jeszcze takie dwa kołki z tej strony też bym wbił. Teraz się można trochę zrelaksować. Przygotowanie tego ogniska do tego etapu zajęło około 2 godzin. Najwięcej czasu zajęło przygotowanie drewna, porąbanie tych płód, no i potem już żmudne rozpalanie, dokładanie tego żaru. Jest to troszkę czasochłonne, no natomiast mamy ogień, którego potem przez całą noc nie musimy pilnować. Ja wiem, co to znaczy nocleg przy ognisku, bez śpiwora, bez koca. No i przebudzanie się co godzinę, żeby dołożyć, jest średnio komfortowe. Tutaj tego problemu nie ma. Tak, mamy końce ładnie rozpalone. Żar na całej długości. Jeszcze jedna uwaga co do czasu, który poświęciłem na przygotowanie tego ogniska. Ja nie jestem specjalistą od używania siekiery. Jeśli ktoś włada sprawnie siekierką, to podejrzewam, że czas przerąbania tych kłód zająłby połowę tego, jak nie mniej, czasu, który ja na to musiałem poświęcić. Także to też jest istotna uwaga. Jak widzicie, zrobiło się ciemno. Nodia płonie już 4. godzinę bez żadnej pomocy. Praktycznie odkąd zakończyłem rozpalanie końców tej nodii, nic już z tym ogniskiem nie robiłem. 4. godzina, no około połowy się wypaliło. Także widzicie, że jest to po prostu świetne rozwiązanie. Będę się teraz wspomagał latarką. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć na tym filmie. Pokażę Wam, jak w tej chwili wygląda nasze ognisko. W tym miejscu około połowa. Tu wypaliło się troszkę więcej. Ale to jeszcze będzie dobry kawałek czasu płonąć. I w tym miejscu jest naprawdę ciepło. Tak, jeszcze żeby pokazać, jakiej średnicy są kłody, które się palą. To jest około 20 cm, chyba nawet niecałe. Taka ogólna uwaga co do narzędzi wykorzystywanych w lesie. Często spotka się pogląd, i to nawet na forach survivalowych, czy związanych jakoś pokrewnie z survivalem, że siekiera nie musi być ostra. No jest to bardzo dziwny pogląd. Siekiera powinna być tak samo ostra jak nóż, chyba że ktoś lubi pracować tępym narzędziem. Żałuję tylko, że kamera nie może zarejestrować ciepła. Zobaczylibyście, jak tu jest przyjemnie w tej chwili. Dzisiaj jest bardzo wiecznie. Jak tylko przez chwilę zawieje wiatr, to nodia pięknie się rozpala.
prawda przyspiesza to trochę cały proces spalania, ale ten widok jest tego warty. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to że te kołki, mimo że przygotowane ze świeżego drewna, mogą się przepalić. Tak jak ten tutaj. Na środku już jest prawie przepalony. Czynodia jest dobrym rozwiązaniem na ognisko w sytuacji krytycznej, w sytuacji survivalowej, gdy bez śpiwora, bez namiotu musimy spędzić noc w niskich temperaturach. W tej chwili jest 0 stopni. Śmiało mógłbym się tutaj przy tym przespać, nie ma problemu. To już powoli leci 6 godzina, jak Nodia się pali. Gdybym te 6 godzin przespał, to i tak byłoby super. Czy jest to opcja? Na pewno jest to opcja, pod warunkiem, że mamy narzędzia. Rozpalenie Nodii bez narzędzi to na pewno byłaby ciężka sprawa. Moim zdaniem chyba niewykonalna. Znaczy ja bym nie próbował. Ja bym poszedł wtedy w normalne ognisko. Może są jacyś wyjadacze, którzy nie wiem, przegryźliby te kłody albo znaleźli takie akurat idealnie uschnięte, stojące, które można byłoby przewrócić tylko i rozpalić między nimi ogień. No pewnie tak, no. Pewnie jest to do zrobienia. Ja niestety nie mogę dzisiaj tutaj spędzić nocy. Niestety nie będę mógł zobaczyć, jak to ognisko dopala się do końca. Muszę je zgasić. No nie chcę go zostawiać bez nadzoru, ale jeszcze na pewno kiedyś Nodię rozpalę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.